Dzisiaj pokażę, w jaki sposób zainstalować wtyczkę do czytnika ekranu NVDA, a wtyczka nazywa się NVDA Remote i służy ona do zdalnego łączenia się z drugim komputerem. Dzięki niej osoba niewidoma może pomóc drugiej osobie niewidomej bez wychodzenia z domu, nawet jeżeli ta druga osoba znajduje się na końcu świata. Warunek jest taki, że na obu komputerach musi być zainstalowany czytnik ekranu NVDA i wtyczka NVDA Remote. Korzystam z systemu operacyjnego Windows 10, przeglądarki internetowej Mozilla Firefox i czytnika ekranu NVDA wersja 2020.1. A więc zaczynamy. Otwieramy menu NVDA, wciskając Caps Lock i literka N jak NVDA. Teraz strzałką w dół przechodzimy do narzędzia. Wciskamy strzałkę w prawo i strzałką w dół przechodzimy do Zarządzaj dodatkami. I tu wciskam Enter. Teraz tabulatorem przechodzę do przycisku Pobierz dodatki. I wciskam Enter. Otworzyła nam się strona z dodatkami. Wciskam Ctrl Home, aby przejść na górę strony i Ctrl, aby zamknąć gadaczkę. Teraz otwieram okienko z listą linków. Insert F7 i wciskam N jak NVDA Remote. Tyle razy wciskam literkę N, aż usłyszę NVDA Remote. NVDA Remote Support. To jest to. Wciskam Enter. I znowu przechodzę na górę strony. Wciskam Insert F7 i N jak NVDA. NVDA Remote Home Page. Wciskam Enter, aby otworzyć następną stronę. Znowu przechodzę na górę strony Ctrl Home i wciskam Ctrl. I teraz Insert F7 i D jak Download. I tu Enter. Przechodzę na górę strony Ctrl Home i Ctrl. I teraz wciskam trójkę jak nagłówek numer 3. Jeszcze raz. Download. I teraz wciskam literkę K. Download for Modern. I tu wciskam Enter. Otworzyło się okienko pobierania. Strzałką w dół czy w górę wybieram Otwórz. I tu wciskam Enter. Otworzył się komunikat, czy na pewno chcesz zainstalować, czy jesteś pewien. Wybieramy tak. Tabulatorem i Enter. Dodatek się zainstalował. Program pyta, czy chcemy teraz zrestartować NVDA, aby dodatek już działał. Jesteśmy na przycisku tak, wciskamy Enter. Możemy sprawdzić, czy jest już ten dodatek na liście naszych wtyczek. Wciskam Caps Lock N jak NVDA. 2 razy w dół do narzędzia. Raz w prawo strzałkę. I teraz w dół do Zarządzaj dodatkami. I Enter wciskamy. I tu jest lista dodatków, jakie mamy zainstalowane. Oznajmianie klawiszy schowka. Strzałką w dół. Pomoc zdalna. Włączone.
czyli dodatek jest już. Zamykamy Alt F4. I to na dzisiaj będzie wszystko. W następnym odcinku pokażę, w jaki sposób można połączyć się z drugim komputerem, korzystając z dodatku NVDA Remote. Dziękuję za uwagę. Subskrybujcie, komentujcie. Trzymajcie się. Cześć!